Cześć, z tej strony Joe i dzisiaj zrobimy sobie test zasięgu, o którym mówiłem wcześniej. Będziemy testować zasięg Dualtrona Eagle Limited w wersji 24,5 Ah na 60 V. I teraz tak, będziemy startować od 65,7 V, nie od 67,2 jak to jest często w 60V hulajnogach, gdyż Dualtron stosuje w BMS-ie blokadę do 95%, w sensie, że do 95% się ładuje hulajnoga, czyli tak do 66,4 V. Moja waga to 83 kg, z całym ekwipunkiem to będzie gdzieś mniej więcej 87 kg. I zrobimy sobie test, będę co 10 km zatrzymywał się i pokazywał mniej więcej ile zostało baterii, ile volt, ile procent. Startować, bateria pełna, jeszcze ustawimy sobie tutaj trip. Gdzie to jest? Trip na 0, żeby było, jest 0, 65,7 V, 100%. Jeszcze odpalę aplikację Relief, aby mniej więcej sprawdzić, czy się to zgadza z GPS-em. No i startujemy. Co 10 km będę się zatrzymywać i pokazywać, ile mniej więcej zeszło baterii, tego wszystkiego. Co do moich oczekiwań w kwestii zasięgu, to oczekuję, że mniej więcej zrobię 70 km przy takiej prędkości około 30-35 na godzinę. Zobaczymy, czy to się pokryje, gdyż nigdy nie wyładowałem hulajnogi tak naprawdę do zera, a dzisiaj będę chciał właśnie do odcięcia ją katować. Boże, jaka dzisiaj jest temperatura. Powiem Wam, że jest tak gorąco, że pierwszy raz od roku postanowiłem wyjechać bez kasku. Wiem, że to nie jest do końca odpowiedzialne, ale ja mam kask motocyklowy i jeszcze czekam tak naprawdę na kask taki z dziurami, z takim lepszym wentylacją. Jeszcze taka ważna rzecz, to koła są napompowane w ten sposób, że z tyłu dałem 3 bary, a z przodu jest 2,5 bara. Nadmienię, że do testu wziąłem żony hulajnogę i ona, ta sztuka, nie posiada opon PMT, tylko takie podróbki PMT. Potem mogę pokazać. I one, dlatego są 3 dałem bary z tyłu i 2,5 z przodu. Normalnie dałbym trochę mniej, gdyby były to PMT. Dodam, że chociaż opona PMT jest 10.3.0, to ta podróbka też jest 10.3.0, ale ta podróbka ma około 85 mm szerokości, a ta PMT 75. I przez to jeździ się na tej podróbie, jeździ się jakby tak stabilniej, tak czuję, jakbym miał, nie wiem, 11-calowe koła, a nie 10. Przy PMT ta hulajnoga jest taka mała, się wydaje. Uwielbiam to skrzyżowanie. Nie idzie stąd wyjechać. Udało się. Ustawię sobie prędkość na 30 na godzinę pod lekką górkę. No powiem Wam, że bez tego pobocza to czułbym się dziwnie i niezbyt bezpiecznie na tej drodze. Nie polecam takiej jazdy, ale czasami nie ma możliwości inaczej po prostu pojechać. Ja nie będę jechał daleko, bo to jeszcze jest 400 metrów i będę skręcał po prostu we wsiowe drogi, ale nie czuć tutaj bezpieczeństwa dużego. Jedziemy pod górkę, daję radę, hulajnoga trzyma stałe 30. Ale muszę przyznać, że nie jest tak, nie amortyzują te opony tak jak PMT. To czuć. W przypadku opon PMT to te małe dziurki, nierówności są bardzo tak przyjemnie wybierane, że nie czuć w ogóle takich drgania. Przy tych czuć. Ale i tak są to dobre opony jak na podróbki PMT w cenie około 80 zł za sztukę. To jest taki odpowiednik Tuwota, ale uważam, że przede wszystkim jest ta opona ładniejsza niż Tuwot, a funkcjonalność jest praktycznie ta sama. O nie, czuć znacząco, że to nie jest PMT. Nie wiem jak Wy, ale ja po prostu uwielbiam jeździć po takich drogach
troszkę oddalonych od miasta, takich, gdzie po prostu no nie ma takiego dużego ruchu, można jechać, nie ma świateł. A więc pierwsze 10 km, dokładnie nawet 10,5 km. I mamy tutaj voltów, 100% co prawda baterii pokazuje, ale voltów 64,2. Czyli takie 1,5 V na 10 km. I 100%, ale 100% to jest takie umowne, bo tak naprawdę to te procenty później będą schodzić szybciej. A przy 0% wiem, że można jeszcze około 10 km zrobić. Dobra, jedziemy dalej. Zrobimy sobie przystanek teraz. Przystanek po 13,5 km drogi, jaką przejechaliśmy. 63,7 V, 97% pokazuje. A propos jeszcze tych opon. O, to one w ten sposób wyglądają. Olbrzymie, pękate aż, takie wybrzuszone się wydają. Jeszcze z tyłu. No, wyglądają bardzo ładnie. Jak na potopki PMT, są szerokie, wielkie. Fajnie wygląda to. Przerwa na ulubionego Energola. Black Mango. Polecam, chociaż mi nie płacą. Jestem ciekawy, jakie wy macie napoje na trasę. Niedługo będę chciał zrobić także recenzję, bardziej nie recenzję, a test zasięgu Joyora Y6S po 4 latach. To była moja pierwsza hulajnoga i jestem ciekawy w ogóle, jak te ogniwa będą po 4 latach wyglądać. Ile zrobię na niej zasięgu, tak też przy 25-30 na godzinę jeżdżąc. W końcu to był hit 2022 roku, jak dobrze pamiętam. Z różnymi opiniami, lepszymi, gorszymi, ale to będzie ciekawe zagadnienie na temat baterii i w ogóle ogniw, jaka jest ich trwałość po tylu latach, gdyż ja jeździłem tym Joyorem także zimową porę przy 0 stopni. Co prawda nie zostawiałem tej hulajnogi jakoś na długo na zimnie, ale uważam, że to będzie ciekawe właśnie test zasięgu takiej baterii, bo dużo się mówi właśnie, że te ogniwa w Kukiryinach czy w jakichś innych markach tańszych to są badziewne, do niczego, a ja uważam, że tak nie do końca jest. Jak dba się, tak się ma i trzeba pamiętać właśnie o to, żeby dbać o tą baterię, żeby doładowywać w trakcie zimy. Moja rada to jest taka, żeby doładować do połowy baterię i tak co 2 tygodnie, a pół godzinki zostawić na ładowanie i będzie dobrze. Będzie dobrze, ale zrobię taki test właśnie Joyora, pokażę go, jak wygląda po 4 latach, bo uważam, że to była dobra hulajnoga, mi się nigdy nie psuła, miałem 2 sztuki, to znaczy jedną żona miała. Były oczywiście jakieś tam kapcie czy coś, takie mniejsze awarie, ale to wszystko można było samemu zrobić. No dobra, w komu drogę, w temu czas. Lecimy dalej. 13,5 km, 99% baterii i 60 prawie 4 V. W oddali widzę McDonalda, ale McDonalda zahaczymy później. Jestem po Energolu, więc trochę nabomblowany jeszcze. O, pies goni. Pies! Ach, jaka agresja. Oj. No, także później wstąpię do McDonalda. Na razie jedziemy dalej. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że tempomat jest włączony, ale ten tempomat ma taką wadę, że uaktywnia się przy prędkości dopiero 20 na godzinę. Wtedy dopiero, jak się trzyma manetkę dłużej, tam 3 czy tam 4 sekundy, to on się załącza, ale przy niższych prędkościach w ogóle nie chce się załączać, co jest dla mnie moim zdaniem dziwne, gdyż w takim Joyorze to mogę nawet jechać, nie wiem, 2-3 na godzinę i tempomat się załącza, także no to jest minus tej hulajnogi i to uważam nawet duży. Jak się cieszy. O, chyba jednak nie. Chyba jednak się nie cieszę. No ale o, psy mają to do siebie, że chyba ten dźwięk hulajnóg ich denerwuje. Zupełnie dla nich to jest coś nowego, czego nie rozumieją. Co do testu prędkości, to powiem tak, nie do końca lubię jeździć tak szybko, ale mogę zrobić ten test i pewnie go zrobię.
To nie jest tak, że ta hulajnoga, nie wiem, nie jest szybka, czy nie jest stabilna, bo ona jest szybka, jedzie te 70 około na godzinę, jest stabilna, bardzo stabilna, bo ona nie ma amortyzatora skrętu, ale ma taki jakby uskok, który powoduje, że próbuje ta kierownica się prostować. Nie wiem, jakby to pokazać, to nie pokażę teraz tego, ale no ona jest stabilna, ona w ogóle nie wpada w żaden wobbling, ale mimo wszystko jazda 70 na godzinę, no to jest taka już szybko, no szybko, to jest szybko i to trzeba znaleźć miejsce, to bo jeździć po mieście, czy gdzieś na ścieżce rowerowej, to jest, uważam, nieodpowiedzialna rzecz, a zaczepiali już mnie, abym się ścigał z nimi gdzieś tam na ścieżce, na środku Piotrkowskiej w Łodzi, więc no nie, to jest nieodpowiedzialne, potem są jakieś wypadki, no i kary są potem, albo inaczej, prawo się zmienia na takie, które już nie jest dla nas dobre, więc uważam, że jak chce się jeździć szybko, to gdzieś dalej, gdzie naprawdę można tak się ścigać, a nie byle gdzie, byle tylko zapierdalać. No, to jest głupota. Uznałem, że jednak będziemy jechać około 30 na godzinę, gdyż 25 to jest chyba jednak za wolno. 30 będzie, wydaje mi się, optymalne. Będzie to dobra. Mi się wydaje, że większość będzie ludzi jeździła 30 na godzinę. 25 to jest już taki, to jak już musimy gdzieś dalej dojechać, no to jedziemy te 20, 25, ale 30 to jest taki standardowo, to jest taka dobra prędkość, szybko, przyjemnie, nie zamula się, a też nie jest to za szybko i nie jest to niebezpieczne. Robimy kolejną aktualizację po 20 km, dokładnie po 20 km i 200 metrach, 86% baterii, w voltach to jest 62,5 V. Tak w ogóle niezmiernie miło mi jest za 3,5 tysiąca wyświetleń mojego filmiku o recenzji Dualtrona Eagle. Także jestem mega zaskoczony i mega jest mi miło. Mam nadzieję, że podoba się Wam i że będziecie dalej oglądać. No dobra, ruszamy dalej. I taka jeszcze jedna rzecz. Bateria troszeczkę odsapnęła, stabilizowała się, jest 89% i 20 km przejechane. Jedziemy dalej i zobaczymy, ile to przetrwa. Oczywiście zapomniałem w aplikacji Relief dać znów podróż, więc mam przejechane 2 km mniej. Ale na koniec i tak będę się posiłkować tym, co pokazuje licznik w hulajnodze. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam ten hamulec elektryczny. Oszczędzam w ten sposób klocki. Czy to jest zdrowe dla hulajnogi? No myślę, że to nie jest jakieś niezdrowe. Przez 4 lata, przez w sumie 3, ale prawie 4, bo przez ostatnie prawie rok nie używałem Joyora. Tam cały czas był hamulec elektryczny i jakoś nic się nie działo. Także uważam, że to jest fajna rzecz. Można oszczędzić w ten sposób kloceków troszkę. Ten w Dualtronie hamulec jest regulowany, ma 5 różnych stopni. Ja używam 3 stopnia, czyli taki mniej więcej po środku, no bo jest 0, 1, 2, 3, 4 i 5. Bo także 0 tutaj jest jako brak hamulca elektrycznego. Kolejna aktualizacja po 30 km. Dokładnie zostało 70% baterii. Jeżeli chodzi o volty, to jest 60,7 V, czyli przez 30 km 5 V zeszło i 30% według licznika. Na tej trasie Łódź Stryków oczywiście nie odbyłoby się bez Donalda.
Dobra, bęben napełniony, można jechać dalej i testować zasięg. Wyruszamy z 30 prawie 2 km przejechanymi i 70% baterii. O matko, żaba na żabie. No, przekicaj sobie bezpiecznie. No i wróciliśmy do punktu wyjścia. No może nie punktu wyjścia, ale przy tym stawiku już byliśmy wcześniej. 40,5 km, 49% baterii. No, takie pół baterii zostało. Według voltów 58,4. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o tabelkę? 58,6 V to jest 55% baterii. Dobra, bierzemy go. Chłop w kasku, w takim pojeździe śmiesznym, ale rejestracja jest, homologacja. No ciekawe. Ale nie mogę. Ale nie miał szans. Ale goni mnie, goni. Minęliśmy magiczną barierę 50 km. 35% baterii zostało. Jeżeli chodzi o volty, 57 prawie. Co odpowiada? Już sprawdzam. Co odpowiada? Około 50% baterii jeszcze. Także nieźle. Powiem Wam, że po 50 km to nogi wysiadają. Może to kondycja, ale nie wiem. Wydaje mi się, że jak bateria wytrzymuje te 50 km, to wystarczy, bo to jest naprawdę już dla nóg to już nie jest przyjemne. No ale jedziemy dalej. 60 km, 17% baterii, 54,9 V. Jedziemy do odcięcia. No, bateria już spada tak do 7%, 8%, czasami do 5%, a zrobiliśmy 60 niespełna 3 km, ale pamiętam, że przy 0 km można się dużo ujechać. No i pokazuje 0% przy 64 km, no ale jeszcze voltów jest 52,5 na wciśniętej manetce, to znaczy na tempomacie. 72 km, 70 prawie drugi kilometr, bateria 0% cały czas pokazuje, w voltach 49,6, także już jesteśmy blisko końca. No i zacząłem odczuwać w końcu spowolnienie hulajnogi przy 70 prawie 3 km i 48 V niecałych. A więc tak, hulajnoga zdechła, nie chce się już włączyć. 73 km według Relief, chociaż tam była pauza taka na kilometr, więc 74 może kilometry, bo zapomniałem włączyć. Podsumowując, wynik niezły, bo średnio jeździłem 30 na godzinę, czasami szybciej, czasami 35, 25, ale tak najczęściej 30 i powiem Wam, że dużo było wzniesień, bardzo dużo, więc nie jest źle. Ale też to nie było w mieście tak do końca testowane, więc myślę, że plus minus 10-15 km zawsze trzeba dodać, odjąć, zależy od warunków, czy wieje, czy nie wieje, czy są światła i tak dalej. Myślę, że wynik jest przyzwoity, 73-4 km przy tempie 30 na godzinę, to jest niezły wynik. Także tak to wygląda zasięg Dualtrona Eagle. Mogę zrobić jeszcze inny zasięg, na przykład jak jadę, nie wiem, bliżej 40 na godzinę w mieście. Jak coś, to dawajcie znać. Myślę, że jest ok. Moja waga 83 kg. Z całym ekwipunkiem z 87 ważyłem.
Jak ktoś waży mniej, zrobi więcej. Myślę, że jak ktoś waży, nie wiem, 60 kg, to te 100 km jest możliwe.